Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rio i witam wszystkich fanów grząskiego terenu i bawienia się w błocie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunnera. Dzisiaj, jak widać, wybrałem dość specyficzną ciężarówkę, która ostatnimi czasy pojawiła się w pakiecie DLC. Jest to pojazd Kenworth C500, który ma możliwość montowania burty i montowania dźwigu. Dlaczego potrzebujemy dźwig? Ponieważ mam dzisiaj jedno z zadań, które tego wymaga. Zagubiony kontener. Sprawa jest taka, zniknął nam kontener z zapasami, a bez nich mamy tu spory problem. Nie może być daleko, przejedź się po okolicy i znajdź go, a my się odwdzięczymy. Jak widać, tu jest magazyn, tu leży kontener, który należy podnieść dźwigiem. Taki rodzaj misji również często się w SnowRunnerze zdarzają. W zasadzie zadanie nie jest trudne, jedyne co to muszę tam jakoś dojechać. Planowałem, że pojadę sobie nie do garażu, pojadę sobie tędy. W zasadzie mógłbym jechać tu w górę, albo pojedziemy tędy. Dróg jest kilka, wszystkie prowadzą do magazynu, jeżeli tylko odpowiednio się do tego przygotujemy. Dobra, odpalamy silnik. Włączamy napęd na 4 koła, włączamy światła. Nie tak? Chciałem kamerę odsunąć. Zobaczmy, bo coś nie widzę, żeby światła się świeciły. Świecą się, dobra. Zwalniamy hamulec i w zasadzie możemy ruszać w drogę w kierunku magazynu. Oczywiście ta ciężarówka, jeżeli ci co mają tą ciężarówkę zauważyli, normalnie ta ciężarówka nie dymi tak mocno z wydechu, ale jako że moja modyfikacja, której używam do poprawy jakości świateł, również czasami ma możliwość zainstalowania wydechu w ciężarówkach, w którym spaliny są bardziej widoczne, postanowiłem taki wydech tutaj założyć, no bo przecież duża ciężarówka spala dużo diesla, a dużo diesla to dużo spalin, nie? Zobaczymy, jak ta ciężarówka sobie poradzi tutaj na tej części mapy. Ja tą ciężarówkę znam dobrze ze względu na to, że tą ciężarówką kończyłem moje pozostałe misje na mapie Ontario i tam dość dobrze sobie radziła. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Pod górę ma jakiś problem, ale to tylko dlatego, że silnik słaby, do tego słaba skrzynia biegów, no to tak czasami się zdarza. Niski level, jest troszeczkę uporczywy, szczerze powiem. Ja jestem przyzwyczajony do ciężarówek, które mają najmocniejsze silniki, najlepszą skrzynię biegów, najlepsze zawieszenie, najdroższe opony i heja przez błoto. No ale tutaj raczej tego nie mogę zrobić. Brakuje mi wyposażenia, a żeby mieć wyposażenie, brakuje mi levelu. No nic nie szkodzi. Zobaczymy, jak ta ciężarówka na takim podstawowym poziomie sobie tutaj z tym wszystkim poradzi. Ale jak widzę, raczej problemów to ona tutaj nie będzie miała. Widzę, że idzie jak przez masło, tak, że tak powiem. No i już jesteśmy w magazynie. Droga nie jest daleka. Gdzieś tu leży nasz kontener. Oczywiście nie będziemy go widzieć, bo nie włączyłem śledzenia.
teraz. Tu jest kontener, ok. Czyli on leży... A nie leży wcale tak głęboko. Muszę tylko tak stanąć, żebym mniej więcej stał na równym. Przede wszystkim zmienię porę na rano, żeby było lepiej widać. Włączamy kotwicę. Włączamy tryb żurawia. I zabieramy pakunek, który tutaj z niewiadomych powodów komuś spadł i stracił się. O. Oj, 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 ale się rozhuśtał. Wiem, że mogę to ustawić praktycznie bez... Mogę to praktycznie rzucić na tą pakę i wtedy to tutaj zapakować, ale chociaż troszkę tak rzeczywistości, takiego realnego odczucia też można tutaj zrobić. Bardzo fajna ciężarówka, bardzo prosta, bardzo mocna i jest w miarę wyjątkowa właśnie przez to, że można na niej zamontować burtę i można na niej zamontować również dźwig. Nie wszystkie ciężarówki to potrafią, także jeżeli będziecie korzystać z podstawowych ciężarówek, zobaczcie, czy można zamontować dźwig i burtę jednocześnie. Kilka ciężarówek pamiętam, że mogą mieć taką opcję, ale w większości przypadków jest to niemożliwe. My mamy tutaj dostarczyć zagubiony kontener. I mamy level 4. O kurczę. Ale level 4 to i tak jeszcze dużo nie... dużo nam nie da. Dobra. Co zrobimy następne? Pojedziemy tu. Przejedziemy na drogę tą asfaltową i zobaczymy, co potrzebujemy do usunięcia tej blokady. Jeżeli usunę tą blokadę, to większość szlaku będę miał już tutaj drożne. Tu jest przyczepa jeszcze do wyciągnięcia. Tu jest jeszcze osuwisko. Aha, czyli będziemy musieli... tą stronę będziemy mieli już drożną, już będzie wszystko w porządku, ale będziemy musieli jeszcze... Tutaj osuwisko jest raz, osuwisko drugi raz. Jeszcze te dwa osuwiska będziemy musieli usunąć. Damy radę. Znajdź miejsce za świerkami to jest misja dla skauta. To jest misja, którą ostatnio brałem jak Tatrą graliśmy. Na tej misji się na razie nie będziemy koncentrować, ponieważ potrzebuję dojechać. Myślałem, że się jeszcze zmieszczę, ale jednak jednak ciężarówka postanowiła uderzyć w zaporę. Także ciężarówka jest z pakietu DLC, który przed kilkoma miesiącami wyszedł do gry. W tym momencie ten pakiet DLC kosztuje grosze. Tam były dwie ciężarówki, ta była ciężarówka i jeszcze jakaś. Chociaż tę drugą ciężarówkę to z tego co kojarzę od razu sprzedałem, ponieważ była to ciężarówka na autostradę. Jak już wspomniałem, ciężarówkami na autostrady, które są na autostrady przeznaczone, nie korzystam z nich, nie jeżdżę nimi. Ale ta za to jest naprawdę świetna ze względu właśnie na to, że można na niej mieć jeszcze dźwig i burtę. Trochę, że tak powiem, ledwie zipie ale ja podejrzewam, że to będzie problem skrzyni biegów niż silnika, bo silnik jest dość mocny.
Ale te podstawowe skrzynie biegów nie są fajne, nigdy nie były zoptymalizowane. Ale ciężarówka sama w sobie jest naprawdę bardzo fajna. Dobra, jesteśmy już na głównej drodze. Tutaj w prawo. I jedziemy do przodu, patrzeć, gdzie jest to kolejne dziwne zjawisko blokujące naszą drogę. Okej. Co my tu potrzebujemy? Znowu skały, bez jaj. Pomożesz mi z nimi? Czemu nie? Co mam do zrobienia? Serwisowe części zamienne razy 2. Serwisowe części zamienne są oczywiście tutaj w magazynie, czyli znowu się wracamy. Przejedziemy sobie tędy, tu w prawo i w lewo i pojedziemy po serwisowe części zamienne. Z tego co kojarzę, to serwisowe części zamienne zabierają jedno miejsce na burcie, czyli powinienem naraz obie paczki dostarczyć. Dobra. Jedziemy z powrotem. W sumie te wydechy całkiem fajnie wyglądają, ale nie jestem tak zbytnio do nich przyzwyczajony i to, że one tak trochę widoczność do przodu zasłaniają, to w tym momencie tak troszeczkę takiego lekkiego negatywnego odczucia dostaję. Ale w sumie może się do nich przyzwyczaję i może je zostawię. Chociaż można je również w innych pojazdach zainstalować. Ale jak na razie nie będę przesadzał z tymi wydechami. Zobaczymy. No, dawaj. Powiem wam szczerze, że dopiero teraz odczuwam przyjemność tej pierwszej, początkującej karty. Praktycznie wszystko jest pod ręką. Odległości między magazynem a dostarczaniem przedmiotów są małe. Szybko można to dostarczyć, szybko można to odebrać. W innych kartach, w innych rejonach jest całkiem inaczej. Zobaczę, czy przejadę tu przez tą krzyżówkę, gdzie się można tutaj tak właśnie najczęściej zakopać. A, dobrze. Daję radę. Fajna ciężarówka. Dobrze sobie radzi. Dojeżdżamy tutaj do magazynu, stąd zabrać należy 2 razy części zamienne. Tą przyczepę też bym najchętniej sprzedał. Okej. Metalowe belki nie, cegły nie, pustaki nie, serwisowe części zamienne raz i 2. Dobra, wracamy się znowu tą samą drogą. O. Uwielbiam dźwięk turbiny, ten taki gwizd, świst, no nie wiem jak wy to nazywacie, ale
Uwielbiam ten dźwięk turbiny. Akurat teraz nie mogę się tutaj rozpędzić. Kręto się zrobiło. O, super sprawa. Na innych mapach, w innych terenach to magazyn jest gdzieś w prawym górnym rogu, a dostarczenie do punktu jest lewy dolny, nie? Także inne mapy są naprawdę bardzo wyzywające, są naprawdę bardzo skomplikowane. I teren jest o wiele bardziej trudniejszy. W tym momencie jestem w trakcie grania na mapie Wisconsin i mam odcinek, w którym który stwarza dla mnie bardzo dużo problemów, a mianowicie jest miejsce do wytwarzania stalowych belek i bodajże płyt betonowych po prawej stronie. Potem jest rzeka z niesamowicie głębokim błotem i reszta mapy po lewej stronie. Ci, co Wisconsin grali, to na pewno wiedzą, o którym miejscu mam na myśli. I przeprawa przez tą rzekę to jest naprawdę katastrofa. Już w pewnym momencie to tam zostawiłem taką naprawdę dużą, ciężką, wielką, olbrzymią ciężarówkę do wyciągania tych mniejszych pojazdów z błota, bo za każdym razem, kiedy tam jechałem, za każdym razem topiłem się w błocie i nie mogłem ruszyć. Jeżeli dotrwam do mapy Wisconsin, to na pewno będziecie widzieć, ile tam problemów miałem właśnie z przeprawą przez to miejsce. Tymczasem serwisowe części zamienne już są na asfaltowej drodze. O! Trochę mnie przechyliło. Trochę mocno, że tak powiem. Najgorsze jest to, jak wjedzie się pod złym kątem w grząski teren i nagle jedna strona się zapada i twoja ciężarówka nagle dostaje bardzo dużej potrzeby przytulenia się do ziemi i lądujecie na boku. Jedno z gorszych możliwych rozwiązań, jakie się w tej grze zdarzają. Serwisowe części zamienne 1 i 2. Tym samym mamy tutaj już wszystko drożne. Head aż do tego magazynu tutaj, w którym będziemy wykonywać swego rodzaju zadania. Teraz bym się chętnie przejechał. Wiecie co? Daleko nie mam. Przejedźmy się w to miejsce po tą ciężarówkę. Chevrolet Kodiaq. Zabierzmy tą ciężarówkę ze sobą, żeby już była w naszym garażu. Rozbudową zajmiemy się wprawdzie kiedy indziej. Ale jak już tutaj jestem, to już ją zabiorę. Daleko do niej nie ma. Ta mapa jest ogólnie w miarę mała. Opsa, to było za szybko. Opony to, chyba mam tutaj nawet opony błotne założone i opony błotne nigdy nie są dobrym rozwiązaniem na asfalt, przez co właśnie najczęściej właśnie na asfalcie takie uszkodzenia się zdarzają, jeżeli wjedziemy na jakiegoś kamienia. Dużo pniaków, muszę tutaj uważać, żeby nie zawisnąć na którymś z nich.
Wjazd na taki pniak z dużą prędkością, obojętnie którym kołem, na pewno by się skończyło uszkodzeniem opony. Też tego bym nie chciał. Dobra, gdzie ta ciężarówka jest? Tutaj. Odkryto nowy pojazd. Wyłącz silnik, zmień pojazd na ten. Co my tu mamy? Totalnie rozwalony sprzęt. 0 litrów paliwa. Wszystko uszkodzone. To zostaje tylko i wyłącznie holowanie. Co w niej można zmienić? Silnika nie zmienię. Wszystko jest poblokowane. Mógłbym tutaj... też nie mogę. Michigan trzeba zwiedzić, żeby mieć podwyższone zawieszenie. Można w niej mieć koła 43 cale, ale... Terenowe też ma, ale nie ma błotnych. Jest to taka sobie ciężarówka. Jeżeli wam się podoba i chcecie sobie ją zachować, to możecie. Ja ją prawdopodobnie prędzej czy później sprzedam, ponieważ wiem, że i tak jej nie będę używał. Okej. Wracamy do naszej ciężarówki. Muszę wyjechać teraz z tej wody. I przejedziemy się... Tu jest drewniany most. Tu jest modyfikacja, ale tą modyfikację wezmę sobie kiedy indziej. Może się skautem przejadę i poodkrywam wszystkie te ciężarówki tutaj. Pojedziemy do miasta i... dojedziemy do tego osuwiska, zobaczymy co tu jest potrzebne. Czyli praktycznie drogą head aż do samego miasta. Dobra. Tu i tutaj drogą. No dobra, kawałek mamy. Więc żeby nie zamulać tutaj, to troszeczkę... O, właśnie chciałem powiedzieć, że nie powinienem, nie wolno mi zawisnąć na tym, na pniaku. Żeby tutaj nie zamulać, to przyspieszmy troszeczkę i widzimy się za chwilę pod kolejną przeszkodą.
Znajdujemy się w mieście, gdzie czeka na nas kolejne zadanie. Zobaczmy, co to jest za osuwisko, które należy tutaj usunąć. I przede wszystkim, co do tego osuwiska potrzebujemy. Jeżeli będziemy potrzebować części zamiennych, no to tą samą drogę musimy jeszcze raz jechać. Czy to jest zadanie do tego miejsca? Mamy problem z osuwiskami skalnymi, które niszczą naszą infrastrukturę, ale nie mamy jak ich zatamować. Będziemy wdzięczni, jeżeli rzucisz na nie okiem. Dobra, zobaczmy. Metalowe belki i serwisowe części zamienne. Uff. Okej. Co tu jest? Serwisowe części zamienne też jest tutaj na tej naczepie. Metalowe belki. Nie, i co tu jest jeszcze obok? O, wiecie co ja mogę zrobić? Mógłbym zabrać te części zamienne stąd. Chyba. Mam dźwig ze sobą. Ciekawe, żeby się udało. I dostarczyć trzeba to do osuwiska tutaj po tej stronie. Okej, czyli zacznijmy od metalowej belki. Metalowa belka jest tutaj zaraz w pobliżu. Jest taki mini magazyn między budynkami, gdzie można taką belkę zabrać. O, serwisowe części zamienne są tutaj raz. O, to bardzo dobrze. To nie muszę wcale nie muszę jechać naokoło. Bardzo, bardzo dobrze. Stąd zabieramy metalowe belki i podpinamy tą oto przyczepę, która tutaj stoi. Na niej są, metalowe, części zamienne i bodajże cegły. Muszę tutaj tak wjechać delikatniej i z wyczuciem. Właśnie, żeby nie haczyć tutaj nigdzie. Mamy zamontowaną przyczepę i jedziemy do osuwiska. No teraz jestem ciekawy, czy przez błoto, które tam się znajduje, z przyczepą przejadę. Jeżeli nie, to będziemy przeładowywać. Oj, to tu? To tu, okej. Myślałem, że to nie ta krzyżówka, dlatego tak się troszeczkę zmieszałem. Ciekawe, czy przejadę tu przez to błoto. Ciężarówka jest w zasadzie bardzo silna. Ale błoto to błoto, nie? Zawsze można utknąć. Miałem tutaj na myśli właśnie tą krzyżówkę. W tym miejscu to błoto jest naprawdę bardzo zdradliwe. I tu też już nieraz zostawałem w brudzie. Ale ciężarówka bardzo sobie dobrze daje radę i bardzo, szczerze powiedziawszy, uznam, że jest warta swoich pieniędzy. Wprawdzie w pakiecie DLC są dwie ciężarówki, z czego jednej nie używam, bo jest na autostradę, ale za to ta ciężarówka naprawdę zdaje swoje zadanie. Jest naprawdę bardzo dobra. Okej, zarządzaj ładunkiem, metalowe belki i serwisowe części zamienne i tym samym mamy usunięte osuwisko. Tą przyczepę muszę gdzieś tu zostawić. Cofnę tutaj na ten parking. Delikatnie. O! Nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę! A cofanie z przyczepą to też jest. Wyczyn. Szczególnie, że za szybko jadę. Wiele z was będzie się teraz śmiało ze mnie, ale ja jestem zwolennikiem ciągnięcia przyczep niż kierowania nimi.
wcale nie jest łatwe. No dobra, żeby się więcej nie ośmieszać, zostawię ją tutaj. I w zasadzie... No dzisiaj to byłby koniec. Zrobiliśmy 2 zadania, które chciałem. W zasadzie to nawet 3. Zobaczę jeszcze, czy jeszcze jest tu jakieś osuwisko? Nie. To tym samym mamy praktycznie drożny cały odcinek drogi, przez co możemy w tym momencie zająć się tylko i wyłącznie misjami kariery oraz misjami pobocznymi. Także tutaj jest już całkiem. Rzucę tylko okiem, jak to tutaj wygląda. Z tego co kojarzę, to tutaj zaraz powinien być przejazd na inną mapę i tak też jest. Dobra. Słuchajcie, ja się z wami na dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną i pomogliście mi wykonać tę misję. Bez was bym nie dał rady. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli lubisz SnowRunnera, jeżeli lubisz tego rodzaju gry, to zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków z tej serii i innych gier, innych symulatorów. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!